Cześć, jestem Tomek. Operacja zastawki serca nie musi być końcem życia. Ja jestem przykładem na to, że po takiej operacji można żyć lepiej, pełniej, choć trochę bardziej mechanicznie. Cieszę się, że ze mną jesteście. Jeżeli mógłbym Wam w jakiś sposób pomóc, zapraszam do umieszczania informacji w komentarzach. W miarę swojej wiedzy i swoich możliwości będę na to wszystko odpowiadał. Przypominam sobie, że w dzieciństwie nigdy nie lubiłem sportów wysiłkowych, sportów kondycyjnych. Zawsze szybko męczyłem się i było to dla mnie normalnym zachowaniem. Gra w piłkę powodowała to, że byłem szybko zmęczony, moje serce długo pracowało na wysokich obrotach, oddech bardzo długo wracał do normalności. To było coś, z czym żyłem od dzieciństwa i co było dla mnie normalne. I nie budziło też to moich żadnych podejrzeń. Przez całe swoje dorosłe życie nie uprawiałem żadnego sportu. Od liceum nie robiłem nic ze swoim ciałem. W wieku 39, prawie 40 lat, okazało się, że jestem bardzo sztywny. Mam problem z poruszaniem się. Usypiając córkę, miałem wielki problem, żeby się potajemnie wymknąć z pokoju. Zawsze się budziła. Ja nie wiem, jak ona to robiła, zawsze się budziła. Dlatego też postanowiłem zapisać się do klubu. Ciężko ćwiczyłem. Przysiady, pompki, padnij, powstań. Wszystko to, co jest, o czym marzą wszyscy ćwiczący. Ale niestety moja kondycja zamiast poprawiać się, pogarszała się. W tym momencie poszedłem do lekarki rodzinnej, która na wszelki wypadek postanowiła wykonać badanie EKG serca. Jako że miałam drobne problemy z nadciśnieniem wcześniej, to tak na wszelki wypadek takie badanie na pewno nie zaszkodzi. Oglądając wyniki tego badania, zobaczyła coś, co ją zaniepokoiło. Skierowała mnie do kardiologa. Poszedłem do kardiologa, oczywiście prywatnie, żeby szybko było. Tam podczas badania echo serca kardiolog coś zobaczył. Zobaczył to, że mam dwupłatkową zastawkę aortalną i tętniaka aorty wstępującej. I wtedy usłyszałem wyrok. Albo zobaczymy się po 6 miesiącach po operacji, albo nie zobaczymy się już w ogóle. Cóż, poczujcie dramatyzm sytuacji. Młoda żona, 2 córki, wtedy jeszcze 2. I taka wiadomość. Niedawno też kupiliśmy mieszkanie. Wykańczaliśmy je wtedy. Oczywiście z kredytem na 30 lat. A tu taki ząg. Od kardiologa dostałem skierowanie do szpitala. Miałem wyznaczoną wstępną datę operacji i mnóstwo badań do wykonania do tego czasu. Musiałem pójść do neurologa, żeby sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Musiałem zrobić porządek z zębami, co było bardzo ważne. I tutaj był pewien problem. Otóż okazało się, że w zębach mam zaczątki stanu zapalnego, a na leczenie kanałowe nie było już czasu. Szybka decyzja, rwiemy. Cóż, serce ważniejsze niż zęby. Trafiłem również do szpitala na kilka dni na badanie koronarografii. Jest to badanie sprawdzające tętnice w sercu, czy nadają się do tego, żeby poddać się operacji wymiany zastawki. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku. Przed pójściem do szpitala musiałem kupić sobie jeszcze specjalny pas kardiologiczny po to, aby po operacji móc w nim spać przez wiele miesięcy. Jest on potrzebny do tego, żeby ochronić mostek, który musi się prawidłowo zrosnąć po operacji. Ma on specjalne rączki tutaj, które łatwo się wkłada w ręce i nie uciekają w nocy. Cały okres przygotowań do operacji to było około 4 miesięcy. W tym czasie dla osoby patrzącej na mnie z zewnątrz nic się nie zmieniło. Pracowałem tak samo jak i wcześniej.
Z tym tylko, że w międzyczasie wykonywałem mnóstwo dodatkowych czynności, mnóstwo badań. Te kilka miesięcy przed operacją to był okres wielkiej niepewności. Nie wiedziałem też, czy dotrwam do operacji. Jak ta operacja będzie przebiegać, jak będę funkcjonował po tej operacji, czy będę w stanie pracować, czy będę w stanie normalnie żyć. To było ciągłe życie na bombie. Nie było wiadomo, czy tętniak nie wystrzeli w każdej chwili. I koniec historii. Trafiłem do szpitala. Miałem wyznaczony termin operacji. Kilka dni wcześniej leżałem już w szpitalu. Przygotowania fizyczne były bardzo proste. Musiałem ogolić się w kilku miejscach koniecznych do operacji. Jako że natura obdarzyła mnie dość bogatym zarostem na klatce piersiowej, trochę się nadenerwowałem. Maszynki się zapychały, ale udało się. Przygotowałem się pod względem fizycznym bardzo. Gorsze były przygotowania psychiczne. Otóż wcześniej sprawdziłem wszystkie statystyki związane z przeżywalnością tego typu operacji. Były bardzo wysokie. Wszystko wydawało się bardzo bezpieczne. A jednak coś zostało w głowie i nie pozwalało spokojnie żyć. Wszystkim na pytania, jak się czuję, co sobie myślę, odpowiadałem, a wszystko w porządku, nie boję się, jednak się bałem. Bardzo głęboko siedziało we mnie to, że pomimo tych bardzo bezpiecznych statystyk, mogę należeć do tego 1 czy 2% pacjentów, którzy nie przeżywają takiej operacji. Wielki mętlik, który miałem w głowie, szykując się do operacji, to było mnóstwo myśli, które kłębiły się cały czas. Mnóstwo rozmów, które przeprowadzałem w domu ze swoją żoną na ten temat. Ja przede wszystkim musiałem pogodzić się sam ze sobą. To było najważniejsze, żebym mógł spokojnie poddać się tej operacji, żebym mógł spokojnie położyć się na stół operacyjny. Było to dość dawno temu, pamiętam już teraz tylko wycinki z tego dnia. Rano dostałem tabletkę na rozluźnienie, bardzo przyjemną. Pamiętam, jak byłem wieziony na salę operacyjną, widok sufitów. I pamiętam, jak pielęgniarka wkuła się w żyłę i na tym moja pamięć się urywa, jeśli chodzi o ten czas. Jeżeli Was ten temat interesuje, to zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, w których opowiem, jak czułem się po operacji i jak przebiegała moja rehabilitacja. Zasubskrybujcie mój kanał i rączka w górę.